Witam serdecznie. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się z Drzewiedem Radysławem i tym razem porozmawiamy o wiedzy o kompletnej całości. Witam Cię. Witam Cię, Aleks. Witam serdecznie słuchaczy. W kwestii tych spraw Raja, Stama, Sattva, o których ostatnio opowiadałeś, może podsumujmy, zanim przejdziemy do tej kompletnej całości. Tak, czyli rozmawialiśmy o 3 trybach natury, które dzisiaj omówimy ponownie, ale bardziej dokładnie, także nie będę teraz do tego wracał. Przypomnę tylko, że mówiłem również o tym, że obecnie żyjemy w wieku informacji, natomiast kiedyś ludzie żyli w wieku wiedzy, czyli w czasach wedyzmu. I różnica między informacją a wiedzą jest bardzo specyficzna. Podsumowując, wiedza jest to prawda, która jest zapisana w nas. Natomiast na różnych pokładach naszego ciała, ciało fizyczne, subtelne i ciało manasowe, czyli tak zwane duchowe. Przestrzeń serca, do której ludzie sięgają, to też jest nasza wiedza. Natomiast informacja jest to tylko coś, co usłyszeliśmy i nie wiemy, czy to na 100%, czy to jest prawdą. Tak. Bo nie zweryfikowaliśmy tego, albo sami tego nie doświadczyliśmy. Czyli może być to prawda, ale tego nie wiemy. Ale my tego nie wiemy. A ludzie generalnie są przekonani, że wiedzą. Jak tylko usłyszą, to mówią, że wiedzą. Dlatego pojawiają się jakby dwa jeszcze aspekty. Wiara i autorytet. Tak. No bo jeśli coś przyjmują na wiarę, to źródło, któremu wierzą, jest ich autorytetem. I teraz mogę zadać takie pytanie, o co zabiegają teraz przywódcy, liderzy religijni, świeccy, czy korporacje, czy politycy? Jak myślisz? No Wspomniałeś, że... O to, żeby im wierzono. Tak, no wspomniałeś najpierw, że to jest energia. Rzeczywiście, chodzi im o energię, ale nikt energii nie da za darmo. Oni nie mówią, że chcą naszą energię, tylko mówią, że... Że chcą nam coś dać. Tak, po prostu prezentują się w jakiś sposób, ale ich intencją jest to, żeby zdobyć od nas coś, co jest najcenniejsze, co jeśli to mają wszystko, czyli nasze zaufanie. No bo chcą się stać naszym autorytetem, więc ci, którym ufamy, to są nasze autorytety. Dlatego trzeba autorytety wybierać mądrze, czyli te, które przekazują wiedzę. I to jest właśnie pierwsza lekcja w wiedyzmie, czyli wiedza na temat źródeł informacji. Czyli dowodzenie, co jest faktem, co nie jest faktem. Czyli pramana tattva. Pramana tattva. Tattva oznacza rzeczywistość, pewną coś faktycznego, coś realnego. W kontekście wiedzy oznacza to pewien dział wiedzy, który dotyczy pewnego aspektu. Także pramana tattva to jest pierwsza lekcja wiedyzmu i trzeba nauczyć się rozróżniać, komu można zaufać, a komu nie można zaufać. Tym, którzy mówią informacje, można zaufać, ale jest ryzyko. Natomiast tym, którzy przekazują wiedzę, wiemy, że to jest prawda, no bo to jest wiedza. Ona musi być prawdą, inaczej nie byłaby wiedzą. Po drugie wiemy, że oni to sami przeżyli, więc oni są jakby autentyczni. Oni nie odgrywają jakiejś roli, żeby nas oszukać czy zwieść, tylko mówią rzeczywiście to, co albo sami doświadczyli, albo zdobyli również od innych, ponieważ są dwa rodzaje wiedzy. To właśnie co opisałem, to jest wiedza własna. Istnieje też wiedza cudza, czyli wiedza, którą ktoś inny ma zapisaną w swoim ciele, czy w swoim duchu, czy ciele eterycznym. I to jest właśnie wiedza cudza, której możemy zaufać, ponieważ jest to wiedza. I generalnie wiedzę cudzą ludzie zdobywali w czasach wiedyzmu, w odróżnieniu od czasów informacji, od ludzi, którym na 100% mogą zaufać, ponieważ to są ich rodzice, to są ich starsi rodu, albo po prostu ludzie szlachetni, szanowani w społeczeństwie, których każdy zna i oni
swoim życiem zademonstrowali, że tą wiedzę mają, dlatego ją przekazują innym. Obecnie natomiast ludzie chodzą do zawodowych recytatorów, którzy nie przekazują wiedzy, bo nawet sami nie wiedzą, czy to jest prawda. Oni po prostu przekazują coś, co główny edytor gazety, czy kanału informacyjnego, czy minister edukacji na przykład im przykazał powtarzać i oni to powtarzają. Tak. I nikt nie wie, czy to jest wiedza, czy to nie jest wiedza. Dobra, no to było podsumowanie. Przejdźmy proszę do całości kompletnej. Tak. Czym jest kompletna całość? Jeśli mówimy o prawdzie, to wiadomo, że no, prawda jest prawdą i jeśli ktoś powie prawdę, to nie wprowadzi w błąd, ale jest pewien haczyk, bo jeśli nie powie pełnej prawdy, to też może wprowadzić w błąd. Więc tak naprawdę wiedyzm polega na przekazywaniu prawdy kompletnej. Nie może tam po prostu czegoś brakować, co jest istotne. Dlatego Wedy przekazują kompletną wiedzę o kompletnej całości. I to jest wiedza, można powiedzieć, cudza. Dla nas jest to cudza, ale jest to wiedza, którą zrealizowali inni w czasach wcześniejszych, na przykład autor Wed, Śrila Vyasadeva, wielki mędrzec, który po prostu żył Zapisał. tak, no, on to w ogóle przeżył, doświadczył, siedział w samadhi. Tak jak mówiłem wcześniej, skomponował 4 Wedy, a potem siedział w samadhi, ponieważ czuł taki niedosyt, że jednak nie przekazał wszystkiego i jego mistrz duchowy Narada Muni poinstruował go, że nie przekazał tej esencji, tej takiej wiedzy o źródle i o naszej relacji ze źródłem. Tylko opisywał pewne rzeczy takie mniej czy bardziej zewnętrzne, dotyczące właśnie 3 sił natury, triguna. Natomiast i tą wiedzę właśnie będę przedstawiał generalnie na początku, ponieważ jest to jakby podstawa, to jest alfabet, który trzeba opanować, żeby wchodzić w głębsze tematy. Natomiast wiedza nirguna, czyli bez gun, nie posiadająca cech, ani sattva, raja, ani tamas, jest to właśnie wiedza, która jest esencją Ved i ona znajduje się w 5. Wedzie. Ale w 5. Wedzie jest, jak mówiłem, podsumowanie wszystko, więc tam jest również cała kompletna wiedza. Także wiedza to znaczy prawda, tak? Bo inaczej nie mogłaby być wiedzą i ona musi być kompletna. Także każda wiedza, czy to wedyjska, czy materialna, dotycząca każdego innego tematu, obejmuje obszar albo sambandha, czyli sambandha dokładnie znaczy relacje, czyli fakty, czyli co jest czym, co ma jaką relację z czym i co po prostu stanowi rzeczywistość. To jest ten obszar wiedzy i to jest w każdej dziedzinie wiedzy. Drugi obszar wiedzy to jest abideya, czyli wiedza na temat procedur, właśnie przyczyn, skutków, czyli algorytmów różnych, przepisów, ścieżek. Po japońsku jest do. Wszystko, co się kończy na do, to znaczy, że to jest ścieżka, czyli jest pewien... Czyli chodzi o sposoby działania. Tak, i ich skutki, czyli też alchemia na przykład, różna alchemia chemiczna, alchemia duchowa i tak dalej, to wszystko. Czyli po prostu prawo naturalne, algorytmy, wszystkie procedury, przepisy, skutki, ścieżki, czyli czynności. I trzeci obszar wiedzy to jest prayojana, czyli możliwości, czyli to, co jest możliwe. Bo wiemy już, jak jest. No tutaj są procedury, ale do czego one mają prowadzić? No właśnie do prayojany, czyli do celów. Prayojana. Tutaj też język jest bardzo, bardzo istotny i jak widzimy te zgłoski mają w sobie moc. Prayojana. To będę trochę już potem później wyjaśniał. Także to są wszystkie cele, jakie można osiągnąć. No bo co z tego, że ktoś wie o wielu różnych rzeczach, ale nie wie, że coś jest możliwe. Ach, nie wiedziałem, że to jest w ogóle możliwe. Także nawet o tym nie pomyślał, więc nawet sobie nie ustanowił takiego celu, bo myślał, że tylko
ludzie są obecnie zamykani w pewnych rodzajach celach, marzeniach i tak dalej, że możesz osiągnąć to i to, ale tak naprawdę do osiągnięcia jest o wiele więcej. Także prayodżana to są wszystkie możliwości i cele, jakie można osiągnąć i tutaj je właśnie wyjaśnię. Także po kolei zaczniemy od sambandhy, czyli od wiedzy na temat faktów i ich wzajemnych relacji. Główne 3 obszary sambandha gyany. Gyana to znaczy wiedza. To jest pole. Wszystko, co istnieje w naszej rzeczywistości, jest albo polem, albo obserwatorem, czyli znawcą tego pola, czyli świadomością, która tego pola doświadcza i wykonuje pewne samskary, czyli odciśnięcia w tym polu, i źródło, czyli źródło ich obu, źródło obserwatora, kto jest źródłem świadomości i kto jest źródłem z tego pola, czyli po prostu praźródło, jakie to wszystko ma źródło. Ponieważ generalnie istnieją dwie jakby szkoły myślenia. Jedna mówi, że istnieje źródło, druga mówi, że źródła nie ma. Więc to jest szkoła, która mówi, że wszystko ma źródło. Nie może, i ta zasada jest tak naprawdę powtarzana w wielu mądrościach z całego świata. Z próżnego nawet Salomon nie naleje, więc nie można dać coś, czego się nie ma, nie można nalać z niczego i tak dalej. Więc te teorie wielkiego wybuchu, że po prostu było nic i nagle coś powstało, są fantasmagorią po prostu, bo nie widzimy w naturze żadnego przypadku, żeby coś nie miało swojej przyczyny. Wszystko ma swoją przyczynę. Więc przyczyna to jest właśnie źródło. Także zaczynając od źródła, to jest, już wspominałem, wiedza Pramana Tattva na temat źródła, ale tutaj chodzi generalnie o źródło wiedzy, natomiast jest wiele działów tattw w tym obszarze źródła, wiedza właśnie na temat, bo źródło jest bardzo obszerną rzeczywistością i ludzie mówią o źródle i tak dalej, ale nie opisują go, co jest poprawne, no bo skoro nie mają wiedzy na ten temat, to lepiej, żeby nic nie mówili, tylko mówili źródło. Tak. Ale źródło ma również swoje głębie i tak dalej, i są przyczyna i tak dalej. Nawet pewne źródło ma swoją też przyczynę. Także w Wedach opisane jest źródło w sposób kompletny. Teraz jeśli chodzi o pole, to pole to jest to wszystko, czego doświadczamy. Czyli ten nasz teatr życia. I nie tylko. To, co też nie doświadczamy, to jest ta cała Mahamaya, ponieważ ten obszar, w którym żyjemy, nazywa się Mahamaya, czyli wielka iluzja. Maya ma znaczenie, są wiele znaczeń. Ma, nie, ja, to. Czyli nie to, co myślisz, to coś innego, czyli iluzja. Jak również Maja, to znaczy moja. Tak po rosyjsku też się mówi Maja, po polsku moja. W sanskrycie Maja. Maja oznacza moja, czyli tak źródło nazywa swoją naturę. To ona jest moja, to jest moja energia, moja shakti. Ale też moja jako moje ego, to jest moje, czyli fałszywe ego, a więc też iluzja. Znaczy źródła nie ma fałszywego ego. Ale nie, bo Maja jest iluzją, więc moje egoistyczne. Ale jest iluzją dla obserwatora, nie dla źródła. Właśnie to są relacje, trzeba je poznać, kto podlega iluzji, a kto nie podlega iluzji. No tak. Źródło nie podlega iluzji, bo to jest jego energia, ona jest pod jego kontrolą. Więc on nie ulega jej iluzji, chyba że chce. Tak jak mąż jest panem domu, ale jeśli chce ulec swojej żonie, to może, ale to nie znaczy, że ona ma nad nim przewagę, on po prostu jej pozwala, ponieważ czerpie z tego jakąś przyjemność. Czasami ona jej pozwala. Ale nie jest to w przypadku Mahamai, tylko jest to w przypadku Yoga Mai. Są dwie kategorie Mai. Niektórzy ludzie właśnie nie wiedzą, co to jest Yoga Maya. Yoga znaczy połączenie, czyli to jest yoga, czyli to jest energia źródła, która występuje tylko w świecie źródła.
ponieważ to pole to dotyczy tylko pola, którego doświadcza obserwator uwarunkowany, czyli świadomość, czyli my, którzy doświadczamy w tym świecie tego, co doświadczamy. Natomiast gdy osiągniemy mukti, czy moksze i wyzwolenie, ale nie tylko to, i jeszcze promocję do świat Wajkunta, do świat źródła, tam wtedy jesteśmy pod wpływem Yoga Mai i tam nie ulegamy iluzji Mahamai, ale tam też jest ta energia źródła, ale ona się nazywa Yoga Maya i ona nie występuje tutaj, my nie mamy z nią jakby kontaktu, dostępu, my jesteśmy pod wpływem Mahamai. Czyli przebudzenie czy oświecenie oznacza jakby zjednoczenie obserwatora ze źródłem? Że źródło się patrzy Moksha. jak obserwator? Ja nie używam polskich nazw, ponieważ ludzie mówią oświecenie, przebudzenie, ale tak naprawdę to dotyczy innych obszarów. Tutaj jeszcze. To jest jakby duży obraz, a zaraz omówię jak tak naprawdę o czym mówi ezoteryka, świat alternatywny, New Age i tak dalej, albo w ogóle Ashtanga Yoga i tak dalej. Okay. To są wszystko tematy w polu Mahamai. Także pole generalnie składa się z 8 bhuta. Bhuta to są elementy bardziej środowiska. Jest ziemia, woda, ogień, powietrze, eter. To są, te 4 są takie najbardziej ciężkie. Eter jest już, każdy jest jakby lżejszy od poprzedniego, tak? Ale przyczynowość i skutkowość idzie z góry, więc pierwsza jest ahankara, buddhi i tak dalej. Ale ponieważ my żyjemy tutaj w tym obszarze, gdzie dominuje woda, nasze ciało jest zbudowane głównie z wody, ale również ma w sobie element ognia czy światła, czyli te wszystkie agni i wszystkie procesy egzotermiczne i tak dalej, każdy rodzaj naturalnego światła i te wszystkie przejawienia to jest środowisko ognia. Natomiast ziemia, to są po prostu twarde już elementy, takie bardzo ciężkie, czyli nasze kości, szpik kostny i tak dalej. To, co jest stałe. Tak, można tak powiedzieć. Także z tych elementów jest zbudowane wszystko, czyli i nasze ciało, i świat, w którym żyjemy. Ponieważ świat, w którym żyjemy, uwarunkowywuje ciało, jakie posiadamy. Dlatego te różne światy, jakie istnieją, istnieje 14 światów w całym wszechświecie. Nasi przodkowie też mówili, że jest 7 niebo, czuje się jak w 7 niebie, a my żyjemy w pierwszym niebie, czyli w tym Bhur Loka. Bhur, Bhuva, Sva to są te pierwsze 3 nieba, które są opisane w mantrze, wymienione w mantrze Gayatri. Także Bhur Loka to jest ten świat nasz, który składa się z wielu dwip. To nie jest tylko, powiedzmy, planeta Ziemia, to jest Bhur Loka, to jest cały Układ Słoneczny, ponieważ jest wiele dwip i jest opisane z perspektywy półbogów, czyli tych żyjących na Svargaloce. Jest opisane, że jest to jakby dysk i są różne dwipy, czyli wyspy i one są otoczone oceanami. I ta pierwsza nasza dwipa to jest Jambu Dwipa, ona jest otoczona oceanem słonej wody. Potem są kolejne kręgi lądów i kolejne kręgi oceanów i to ma średnicę przybliżoną, bardzo przybliżoną do tego, co podają naukowcy jako średnicę Układu Słonecznego. Więc to jest generalnie obszar Bhur Loki, ten świat. I oczywiście my widzimy to w taki sposób, że tam jest, naukowcy to przedstawiają, tak? To nie jest też wiedza, to jest tylko informacja, natomiast wiedza z Ved jest taka, że i to też nie z perspektywy naszej, w jakiej my to teraz widzimy, bo my jesteśmy żabą w studni, a Vedy zostały spisane przez mędrców z poprzedniej jugi, w ogóle Vyasadev i jego uczniowie i samozrealizowani mędrcy, którzy w ogóle wychodzą poza te 8 elementów nawet i 9 czas i poza Triguna Tattwę, więc oni to widzą z o wiele lepszej perspektywy, ale to, co jest opisane,
W Bhagavatam jest to jakby taki model, który jest satwiczny, czyli tak jak to widzą bogowie ze Swargi, co najmniej. Także nasza perspektywa jest bardzo ograniczona, ponieważ jesteśmy w tych środowiskach ograniczeni. Oni funkcjonują w innych środowiskach i to wygląda zupełnie inaczej. To nawet nie jest inny wymiar. Wymiary są w eterze. Natomiast manas to jest zupełnie inne środowisko, zaraz to wyjaśnię. Także nasze ciało jest i nasz świat jest zbudowany głównie z tych 4 i 5 elementów do eteru i również nasze zmysły poznawania łączą się właśnie z tymi środowiskami. Czyli ziemia ma woń, woda ma smak, ogień ma formę, którą widzimy oczami, powietrze można czuć dotykiem, natomiast dźwięk płynie w eterze. Eter to nie oznacza tylko przestrzeń fizyczna, ale również przestrzeń energetyczna, czyli wszystkie ciała eteryczne, subtelne i tak dalej, to co różni podróżnicy po eterze opisują, ale tak naprawdę to jest tylko mały fragment eteru, bo to jest to, do czego mają dostęp. Bo trzeba zapamiętać, że w zależności od naszego zaawansowania, czystości, czyli wibracji, tych wibracji, na których funkcjonujemy, mamy dostęp do pewnych obszarów. Więc jeśli to będzie podróżnik mało zaawansowany, to jego doświadczenia z eteru będą inne niż tego, który jest bardziej zaawansowany, bo on w ogóle wyjdzie poza eter i wejdzie w przestrzeń serca, manas. To jest ta wiedza, gdzie jest zapisana, jak mówiłem wczoraj, wiedza poprzednich wcieleń, czyli coś, co mamy w ciele manasowym, czyli w przestrzeni serca. I to teraz jest zalecane ludziom, żeby właśnie łączyli się z przestrzenią serca, czy słuchali serca i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że chociaż instrukcja jest dobra, poprawna, to wcale nie znaczy, że ktoś potrafi ją wykonać. To, że słyszymy, siedzimy w medytacji i coś nam przychodzi do świadomości, jesteśmy tego świadomi, coś odczuwamy i mówimy, połączyłem się z sercem, z Bogiem i tak dalej, czy nawet ludzie piszą książki, tak jak ten Neil Walsh, Rozmowy z Bogiem, też czytałem swojego czasu. Także w zależności, także osoba wiedząca, ona wie, kto jest tym obserwatorem i co on opisuje, i ona wie, jakie on obszary opisuje, ponieważ też wie po treści, co on mówi, dlatego ja jestem w stanie bardzo łatwo wyłapać, o jakich obszarach jest mowa z tych różnych treści, różnych channelingów i tak dalej. Ja też miałem zaproszenia do channelowania od różnych istot, różne przekazy i tak dalej, ale ja nie jestem tym zainteresowany, także podałem warunek, że jeśli jest to wiedza co najmniej w Sattvagunie, jeśli nie w Nirgunie, to bardzo proszę, ale jeśli jest to wiedza niższa, to nie jestem zainteresowany, bo mam dostęp do wiedzy czystej sattwy. No i jakoś się nikt nie zgłosił, tak, że tak, mamy taką wiedzę i chcemy ją przekazać. Także wszystkie te, zresztą tak można rozpoznać w ogóle cywilizacje mniej zaawansowane od bardziej zaawansowanych, że te mniej zaawansowane używają technologii, czyli jakichś takich wspomagaczy technologicznych, czyli coś, co nie jest w ich ciele, to nie jest ich wiedza, oni muszą jakby stworzyć coś sztucznego, sztuczną inteligencję, sztuczne statki kosmiczne, gadżety, przyrządy i tak dalej, a tak naprawdę osoba pełna mocy i możliwości, ona jest praktycznie naga, tak jak została stworzona i tak są bogowie portretowani, że oni są nadzy, oni nie mają nic, nie mają jakiegoś pojazdu, statku kosmicznego, tylko wsiadają na swojego przyjaciela, nosiciela, czy to łabędzia, czy jakiegoś kruka, czy tygrysa, słonia i tak dalej, konia. Symboliczne. Nie, to są żywe istoty, które mają takie ciała, ale to oni żyją zupełnie w innym środowisku, manas, ponieważ
Svargaloka jest właśnie światem, gdzie nie występują te elementy, tylko jest przewaga manas. Na przykład Słońce jest przewaga elementu ogień i tych wyższych, ale już nie ma wody i nie ma ziemi, tak? Ponieważ Słońce jest Słońce jest gdzieś tak pomiędzy niższym niebem a wyższym niebem. Zresztą te wszystkie gwiazdy i tak dalej, które widać, to właśnie się odnoszą do tych pewnych światów. Także na przykład Wielki Wóz, tak? Saptarishi, 7 gwiazd, wielkich mędrców, to już są światy w innych środowiskach nad Svargaloką, czyli nad tym niebem, gdzie żyją bogowie. To są światy mędrców, którzy jakby są rodzicami bogów ze Svargi i tak dalej. Także całe zaludnianie wszechświata działo się od góry i tak właśnie zostały stworzone wszystkie kolejne światy. No, to jest cała na ten temat kosmologia, która jest w ogóle całym obszarem na zupełnie cały wykład, długi wykład, także już tego nie będę opisywał, ale tak tylko wspomniałem, jakie tu elementy istnieją. Także manas, przestrzeń serca, buddhi to jest środowisko ponad manas, czyli właśnie to, na którym się kończy najwyższe obszary wszechświata, tam gdzie mieszka ten pierwotny stwórca całego wszechświata, czyli Brahma. Jego ciało jest zbudowane z czystej buddhi. Buddhi oznacza naszymi słowami kosmiczna inteligencja. Czyli jest to ponad przestrzenią serca, przestrzeń serca jest to po prostu odczuwanie i sattva guna, ale buddhi to jest prawie czysta sattva guna. Także te światy ponad Svargaloką, bo Svargaloka jest trzecim niebem, to jest takie niebo konkretne, Bhuva to jest niższe niebo i Svar to jest to konkretne niebo, gdzie żyją bogowie, które właśnie byli jakby rodzicami tych bohaterów Mahabharaty, którzy są opisywani w Mahabharacie, tak samo właśnie rodzicami Vyasadevy. Także oni są jakby potomstwem bogów ze Svargi i oni właśnie kontynuują Ariowie kontynuują tą linię właśnie bogów ze Svargi. Natomiast obecnie ludzie się fascynują narracjami, które pojawiają się z niższych światów, ponieważ pod ziemią są jeszcze 7 niższych światów, razem 14, 7 piekieł tak zwanych i właśnie w Kali Judze, czyli ponieważ czas jest następny element Kala, czas ma wpływ na zmiany we wszechświecie, ponieważ wszechświat jest pełen zmian. W sanskrycie wszechświat nazywa się Jagat. Jagat, czyli zmienny. Gate to jest w sanskrycie iść, podążać, czyli po prostu zmieniać miejsce. Także Kala to jest czas. W czasach Kali Yugi, czyli Satya, Treta, Dvapara, Kali, każdy z tych yug jest, to są obszary o setkach tysięcy lat. Kali Yuga jest 432 tysiące lat, z czego upłynęło 5. I w tym okresie na Ziemię wchodzą wpływy tamasowe tych niższych światów, które można właśnie zauważyć, pojawiły się na Ziemi głównie w obszarze Bliskiego Wschodu. Natomiast rody Ariów, tych potomków bogów ze Svargi, to zamieszkiwali obszary Syberii, północnej Europy, no ale głównie północnych Indii, Kaszmir i tak dalej, ponieważ tam jakby rozgrywała się akcja Mahabharaty i tam żyli ci potomkowie tych bogów ze Svargi. To było na przełomie właśnie poprzedniej Jugi i Kali Jugi, czyli 5000 lat temu około. Ale jak tylko weszła Kali Yuga 5000 lat temu, pojawiły się wpływy i w Biblii są opisy, jacyś bogowie z nie wiadomo z jakich światów. No my wiemy, że to z tamasowych światów. Po treści, bo co oni sobą reprezentowali, jakie wartości, jakie standardy, możemy łatwo określić
ich charakterystykę i co jest jego skutkiem, bo jeszcze można wspomnieć, że poprzednio mówiliśmy właśnie, no to może już przejdziemy do... Czekaj, tu jeszcze jest ta Ahankara. Ahankara, dobrze. Ahankara to jest jakby na pograniczu świata Jagat i świata transcendentalnego, gdzie jest źródło. To aham to znaczy ja, kara, czynię, od karyate, czynić, karma, to powstaje właśnie z tego rdzenia. Ahankara, ja czynię, czyli ja jestem sprawcą, czyli przekonanie, że ty działasz. To jest właśnie na tym polega wielka iluzja. Źródła, które jest powiedzmy takim niczym. No nie, źródło jest właśnie pełne wszelkich wartości. Dobrze, Źródło potencjalnie nie jest... wszystko tam jest, nie? Ale jeszcze... Nie tylko potencjalnie. Jest wszystko, ale ono jest zupełnie innej wartości. To jest jakby odbicie. Istnieje taka zasada odbitego drzewa. Jak widzimy, że drzewo rośnie w górę. na brzegu jeziora, to w tafli jeziora widzimy drzewo, którego konary idą w dół, pień idzie w górę, natomiast prawdziwe drzewo rośnie na brzegu, jest odwrotnie. Konary są w górze, natomiast pień w dole. Także to wszystko to jest właśnie to drzewo odbite, Mahamaya. Natomiast drzewo prawdziwe to jest Yoga Maya, to jest świat źródła, do którego w ogóle nie mamy dostępu. Nawet najwyższy stwórca naszego świata, pierwsza żywa istota, nie ma tam dostępu, ponieważ on jest pierwszą osobistością w świecie Mahamai. On tworzy tą całą, no nie iluzję, bo iluzja jest tworzona, bo to jest energia źródła. Nasze życzenie, bo właśnie tu wchodzimy do obserwatora, do świadomości. Dlaczego w ogóle to wszystko? No dlatego, że obserwator ma wolny wybór. Tak samo jak źródło jest źródłem wszystkiego, to znaczy, że wszystko pochodzi od niego. I on jest niezależny. Swarat. Swarat oznacza niezależny. Swa, swój. Ra, no, decyzyjność może podejmować i działać nie pytając się nikogo, bo to on ustala warunki, on nie ma żadnych ograniczeń, on jest niezależny, ale my jesteśmy jakby taką cząstką, świadomość, czyli Atman, Jiva Atma. Oczywiście na to jest cały osobny wykład, ja tu tylko podaję tak w skrócie. Jivatma, czyli czysta świadomość, jest znikomą cząstką źródła. Tak jak słońce, możemy powiedzieć, źródło jest słońcem, a my jesteśmy promieniem słońca. Możemy powiedzieć, że jak za dnia słońce jest w pokoju. Znaczy, no, słońce jest na niebie, ale w pokoju jest światło, które jednocześnie jest słońcem, ale jednocześnie nie jest słońcem. Czyli jakościowo jest słońcem, ale ilościowo nie jest słońcem. Tak samo my, żywa świadomość, Atman, jest jakościowo równa źródle, ale ilościowo jest znikomą cząstką, dlatego ulega iluzji Mahamai. Ale dlaczego ulega iluzji Mahamai? Bo ma wolną wolę i może zadecydować, w którym świecie chce żyć. Czy chce żyć w świecie źródła razem z nim i doświadczać tamtych światów, czy chce być niezależna i powiedzmy imitować go, czyli stać się takim Bogiem, właśnie Brahma, który żyje na Brahmaloce. Jego ciało jest z Buddhi i jest uosobieniem tej całej mądrości i tak dalej. Jest takim dzieckiem rodziców, które dostało po prostu plac zabaw, czyli cały wszechświat do stworzenia i tam po prostu tworzy po prostu to, co chce. To jest też fajna zabawa, no ale ta zabawa ma pewne konsekwencje, bo tak jak dziecko ma wolny wybór i może dokonywać swoich decyzji, to także rodzice duchowi, że tak powiem, stwarzają żywym istotom takie wszechświaty, bo tych wszechświatów jest nieskończenie wiele i w każdym z nich jest nieskończenie wiele żywych istot, które na tych różnych 14 światach żyją. I oni doświadczają po prostu swojej niezależności.
Także dlatego, że istnieje ta wolna wola i niezależność, istnieją te światy, bo niezależność oznacza, że możesz żyć z rodzicami, a możesz żyć na własną rękę i próbować być kreatorem własnego życia, czyli podlegać iluzji ahankara, że ja kreuję i zacząć kreować swój własny wszechświat. Oczywiście, aby być na tej pozycji Brahmy, trzeba być bardzo w sattvagunie, czyli trzeba być i tak połączonym ze źródłem do pewnego stopnia. To nie jest, że oni są oderwani i tak dalej. Oderwani są tylko ci, którzy są w tamas, czyli w zapomnieniu. Tak. Ale to oderwanie, czyli tak jak dziecko, które wyjechało na przykład na studia czy do innego miasta i tak dalej, ono jest w kontakcie z rodzicami, ale ma własne życie. Natomiast dzieci, którzy mieszkają w pałacu czy w świecie i tam jest towarzystwo rodziców, czyli mają kontakt z nimi na co dzień, to są te żywe istoty, które mieszkają w świecie transcendentalnym, który na razie nie będę opisywał, bo to jest wiedza bardziej zaawansowana. Trzeba najpierw poznać podstawy tego drzewa odbitego, czyli trzeba poznać Mahamaję w ogóle, żeby zrozumieć Yoga Maję. Nie można skakać w swoim zrozumieniu, bo się po pierwsze nie zrozumie, po drugie się popełni obrazy, czyli będzie się myśleć, że to jest coś, co ma się na myśli, a to jest zupełnie coś innego, bo się jest cały czas w iluzji Mahamai. Tak. Więc żeby pojąć tematy Yoga Mai, trzeba w ogóle samemu się wznieść na odpowiedni I poziom. wyjść z tego. Tak. Ponad. Także to jest w ogóle proces na wiele wcieleń. Tak naprawdę żywe istoty, zwłaszcza teraz, te, które się pojawiają tutaj w Kali Judze, to nie są zaawansowane istoty, bo one by się pojawiły, gdyby były zaawansowane na Svargaloce, gdzie nie ma wpływu Kali Yugi. Właśnie w tych światach manasowych już nie ma wpływu Kali Yugi. Powiedzmy, że ciemność, czyli tamas, jakby ma dostęp do tych 5 środowisk i tam króluje. I to można by opisywać dokładnie, jak ciemność przejmowała. No ale mówiłem, na Bliskim Wschodzie pojawiły się te rody tamasowe z niższych światów. One i zdobywały stopniowo ziemię, wodę, czyli poprzez inne kontynenty i tak dalej, ogień, czyli broń i tak dalej, wszystko to zniszczenie, ogień, czyli to wszystko w ogóle używali do tamasowych celów, chociaż to wszystko może być używane do celów satwicznych. I opanowali też powietrze oczywiście i eter, czyli tą przestrzeń energetyczną. No każdy, kto podróżuje po astralu czy eterze, to wie, że to są obszary tak naprawdę tamasowe, to nie jest świat duchowy. Tak. Świat duchowy, że tak powiem, jak to mówią ludzie, zaczyna się dopiero od manas, czyli przestrzeń serca. Ale to trzeba wiedzieć, co to jest w ogóle i trzeba być w stanie tam wejść. Także to jest ta kosmologia wedyjska. Natomiast świadomość, no to już wspomniałem, to jest obserwator, on nie jest żadnym z tych elementów, żadnym z tych środowisk, to jest po prostu jakościowo źródło, ale ono jest takim obserwatorem, czyli siedzi tak jak widz w kinie, zgaszone są światła, czyli jest przykryty ciemnością ahankary, bo to już jest okrywa ignorancji i on siedzi w kinie, zapomina o swoim życiu i na 2 godziny jest zupełnie w innym świecie. I to jest właśnie ten świat, którego doświadczamy i to się nazywa samsara, czyli niekończące się koło narodzin i śmierci. No, generalnie narodziny i śmierć są w tych niższych światach. Ziemia i może jeszcze niższe niebo, no, na Svargaloce też się pojawia, ale to trochę inaczej wygląda i tam nie ma cierpienia. Także to jest takie doświadczenie, z którego ktoś, żywa istota, może wyjść, jeśli się już nasyci tymi wszystkimi doświadczeniami. Natomiast to, co mówi współczesna ezoteryka czy duchowość, nie mówiąc w ogóle o New Age, bo to jest jakby jeszcze cień tego odbitego drzewa i to są... Także w eterze można stwarzać po prostu jakby kopie czy repliki różnych rzeczy, różnych światów. To są przestrzenie, gdzie są budowane te wszystkie egregory i tak dalej, myślokształty, czy na poziomie indywidualnym, czy na poziomie zbiorowym. To wszystko to są światy eteryczne. Także do światu manas nie można dostać się pokonując przestrzeń, czyli to jest poza przestrzenią kosmiczną, to nie jest gdzieś, gdzie można dolecieć
statkiem kosmicznym poruszającym się z prędkością myśli, tylko tam można dotrzeć poprzez portal w swoim sercu. Dlatego jogini siedzieli w medytacji, wchodzili w samadhi i wchodzili w przestrzeń manas, no po to, żeby narodzić się w tych światach. Właśnie taka medytacja kończyła się sukcesem, gdy ten jogin, czyli jego dusza, opuszczała czubkiem głowy Brahmarandrom. Znajduje się czaszki w Himalajach z dziurami w głowie. Oni opuszczają, dusza opuszcza to ciało i rodzi się, pojawia się w światach satwicznych, że tak powiem, i tak dalej. I wchodzi tam i tam doświadcza. Także, ale Ziemia jest takim środkowym obszarem i stąd naprawdę można pójść do światów niebiańskich, ale też można wydostać się całkowicie do świata transcendentalnego dzięki pewnemu procesowi. Także teraz przejdziemy do Abhideya Tattva, czyli procesy, procedury, przyczyny, skutki. Czyli to jest cała wiedza dotycząca karmy, działania, czynów. Karma nie dotyczy tylko naszej egzystencji w tym świecie, czy w tych obszarach tych niższych środowisk. To oczywiście też jest karma, ale to jest taka negatywna karma, w którą dusze są uwikływane za pomocą różnych kontraktów, zobowiązań i tak dalej, które są zapisywane w środowisku eterycznym i tak dalej, które po prostu się ciągną wcielenie po wcieleniu i nie mogą się z tego uwolnić. Także to się nazywa vikarma, czyli ciężka karma, ugra karma, taka negatywna karma. Natomiast karma generalnie odnosi się do całości, ale generalnie do czynienia dobrej karmy, czyli do działania w taki sposób, żeby się wznieść do światów wyższych. To jest właśnie karma. No i to są też takie jakby tryby, w jakich można funkcjonować. Albo się funkcjonuje w trybie karmy, albo się funkcjonuje w trybie giany. Czyli gdy nasyciła się żywa istota podróżowaniem po tych światach i tak dalej, za pomocą wyższej wiedzy, giany, uwalnia się po pierwsze od wikarmy, czyli tej negatywnej tamasowej karmy, jak również uwalnia się od dobrej karmy i osiąga stan akarmy, czyli nie ma... Czyli bezkarny. Bez karmy, czyli to są te osobistości, bogowie, którzy mieszkają na światach w środowisku Buddhi, czyli ponad Svargaloką, ponad bogami, ponieważ bogowie cieszą się życiem i tak dalej, to jest tak zwana dobra karma. Także, ale jak się wyjdzie z trybu karmy, dzięki wiedzy można osiągnąć mukti. Czyli tu już będziemy pokazywać, jakie są możliwe cele, możliwości. Dzięki karmie, dobrej karmie osiąga się sukha, czyli szczęście. Dzięki wikarmie, czyli tamasowej karmie osiąga się dukkha, czyli generalnie nieszczęście. Wszystko to, co jest tamasowe. A dzięki akarmie, czyli działanie w gianie, w wiedzy, osiąga się siddhi, czyli moce. Czyli moc na przykład właśnie bycia ponad tym, bo sattva to jest bycie w pewien sposób ponad, nie zupełnie ponad całą Mahamaję, ale ponad te problemy, które borykają te żywe istoty, które są uwikłane w konsekwencje swojej karmy. Także można nie generować nowej karmy, ale trzeba mieć wiedzę, jak poruszać się, żeby nie generować konsekwencji. Na ten temat też jest wiedza. Generalnie mogę powiedzieć, że najważniejszym aspektem tego jest nieprzywiązanie, czyli po prostu, ale realizacja tego, nie tylko myślenie, że ja nie jestem przywiązany, ale czujesz i zachowujesz się jak obserwator, znawca. Nie tylko obserwator, bo obserwator obserwuje, ale może nie rozumieć, natomiast znawca zna. Dlatego w Bhagavad Gita jest w ogóle cały rozdział na temat 13, na temat pola i znawcy tego pola, czyli świadomości. Bez przywiązań i bez awersji, bo to jest jakby Tak. Także wtedy można osiągnąć mukti, czyli wyzwolenie, moksha, czyli wolność od karmy generalnie. Ale to jeszcze nie jest
kwalifikacją na osiągnięcie, jakby na powrócenie do źródła. Mówię o tym źródle pierwotnym, bo generalnie ludzie mówią o źródle, mają na myśli manas. Tak z tego co ja widzę. Tak, to ezoteryce. tak, czy nawet wiodze i tak dalej. Także moksza gwarantuje jakby wydostanie się nawet ponad Brahmalokę i wejście w taki obszar światła, gdzie jest po prostu shanti i jest pełna wiedza i jest spokój, ale nie ma działania, nie ma akcji, nie ma relacji. Natomiast w tym prawdziwym drzewie, odbiciu, to jest to samo, no to nie jest to samo, ale to jest to naprawdę, co się dzieje, czego doświadczamy tutaj wypaczonego odbicia. Także my generalnie, ta ścieżka, którą ja podążam, jej celem nie jest wyzwolenie, bo wyzwolenie jest też pewnego rodzaju duchowym samobójstwem, czyli żywa istota zdegustowała się doświadczaniem cierpienia w tym świecie i mówi: nie, ja już tego nie chcę. Oczywiście to następuje po wielu cyklach, nawet nigdy może nie dojść do tego poziomu, ale gdy już jest zdegustowana i próbuje się z tego uwolnić, moksza, to wtedy osiąga jakby tą przestrzeń pomiędzy światem prawdziwym, a tym światem odbitym. Także to jest jakby zaraz ponad ahankara jest taka przestrzeń, czyli powiedzmy styk tafli wody z brzegiem, to jest właśnie ten obszar moksza. Czyli tutaj w klepsydrze to jest ten punkt środkowy. Tak, tak. Natomiast ci, którzy osiągają źródło, oni już nigdy nie wracają do tego świata. Moksza osiągnąwszy, można wrócić, jeśli się zapragnie działać, bo tam nie ma działania. Więc taka żywa istota po wielu miliardach lat ziemskich może zapragnąć na przykład działać i wtedy pojawia się na tych wyższych światach satwicznych bardzo jako mędrzec i tak dalej i zaczyna być wielkim mędrcem, rishim wśród bogów i tak dalej. Potem wikła się coraz bardziej, schodzi do Svargaloki, jest Bogiem, a potem ktoś rzucony jego klątwą w coś się uwikłuje, rodzi się na ziemi jako człowiek, potem podczas Kali Yugi po prostu zostaje opanowany przez ciemność. No i to tak trwa w nieskończoność. Więc moksza nie jest gwarantem całkowitego wyzwolenia, chyba że jest to pewien rodzaj moksza, o którym już nie będę mówił. Natomiast najlepsza ścieżka, którą podąża ją mistrzowie z naszej linii, to jest yoga, czyli prawdziwe połączenie ze źródłem. Je osiąga się poprzez bhakti, czyli nawiązanie miłosnej relacji ze źródłem, ponieważ wszystko, jak widzimy w tym świecie, opiera się na relacjach i znajomościach. I rezonansie w fizyce. Tak, jeśli się skupiasz na czymś, to przyciągasz i się dostosowujesz do tego, więc łączysz to. Ale ta druga strona też musi odpowiedzieć. Co z tego, że ty próbujesz skontaktować się z prezydentem, czy z kimś tam ważnym, jak on nie odpowiada. Dysonans i nie ma rezonansu, to trzeba częstotliwość zbliżyć, trzeba wykonać pracę, żeby się zbliżyć do tego. Tak, ale źródło jest swarat, on ma wolną wolę i on może, ale nie musi. Nawet jeśli masz kwalifikacje, to on nie jest zobligowany. Dlatego on czuje się zobligowany tylko w jednym przypadku, gdy między wami jest miłosna relacja i to jest właśnie bhakti. Inne procesy jogi, nie zawierające tego aspektu bhakti, nie gwarantują połączenia ze źródłem, bo źródło jest niezależne. I może się objawić, może się nie objawić. Natomiast jeśli jest miłosna relacja, no to on chce się objawić. Dlatego generalnie jest mówione, że nie próbuj zobaczyć Boga, tylko działaj tak, żeby Bóg chciał zobaczyć Ciebie. Żeby Tobie się pokazać. Także to są właśnie cele, jakie można osiągnąć. Także cały proces karmy, to jest po prostu zdobywanie szczęścia, unikanie cierpienia. Procesy jogi poprzez gjanę, czyli te procesy jogi mistycznej i tak dalej, to one właśnie dążą do osiągania siddhi, czyli różnych mocy mistycznych.
czyli bycie takim potężnym Bogiem, który po prostu stwarza właśnie różne systemy planetarne, różne światy i tak dalej, gdzie cywilizacje zamieszkują i tak dalej. Ale to są sattwiczne oczywiście istoty. Teraz to, z czym mamy do czynienia teraz, to są tamasowi jakby panowie z niższych światów. Tak. Pasożyty. Tak, którzy działają w innym trybie. Także widać, że sattva, rajas i tamas jest zarówno w tym, w sambandzie, abideya i w prayodżanie. We wszystkich tych sferach wiedzy jest wiedza na temat triguna. Także trzeba wiedzieć i rozpoznawać, co jest czym, jeśli chodzi o sambandę, abideję i prayodżany w 3 gunach, i wtedy jesteśmy w stanie bezpiecznie poruszać się po świecie Yogamai. I to jest właśnie kompletna całość. Dobrze, i teraz mamy bardziej szczegółowe informacje na temat 3 gun. Tak, czyli omówimy świat, w którym żyjemy, świat wielkiej iluzji Mahamai. Czyli żeby się tutaj bezpiecznie poruszać, musimy wiedzieć, co jest czym i jak rozpoznawać. I rozpoznaje się po cechach. Po cechach niektórzy rozpoznają po owocach, bo po tym też można rozpoznawać. Wiele jest takich przekazów, że rozpoznasz po owocach. Ale jest pewna słabość w tym, ponieważ owoc już Trzeba czekać do końca. po pierwsze, a po drugie, jeśli nie wiemy, jaki będzie owoc, no to jeśli to będzie gorzki owoc, bolesny owoc, to nie chcemy, żebyśmy go doświadczyli. Czyli lepiej wiedzieć, jaki będzie owoc. Czyli już po tej roślince, która kiełkuje, już powinniśmy rozpoznawać, a nawet po ziarnie, co z tego wyrośnie. Dlatego jest wiedza na temat triguna, czyli 3 trybów, w jakich można funkcjonować w świecie Mahamai. Czyli tamas, ignorancja, zło, kolor czarny, który charakteryzuje się destrukcją, czyli degradacją, entropią. To jest jakby defaultowy tryb, w jakim się funkcjonuje, czyli domyślny. Każdy domyślnie w tym świecie Mahamai jest w tamas, jeśli nie będzie próbował z niej wyjść. Czyli jak zostawimy pusty dom, to po jakimś czasie Tak. on ulegnie entropii, Tak. jeśli nikt się nim nie opiekuje. Także jeśli my jesteśmy bierni, nie inwestujemy w siebie, nie pracujemy nad sobą, to przejmuje nas ignorancja i ciemność, destrukcja, degradujemy się. Także to jest też bierność, tak? No ale generalnie jest to destrukcja. Natomiast rajas to jest jakby takie przeciwieństwo tamas, czyli to jest kreacja. Tutaj jest destrukcja, a tutaj jest kreacja, wzrost, rozwój. I to się nazywa po polsku pasja, czyli pasja właśnie tworzenia. Tamas, ignorancja to jest zło, natomiast pasja to jest dobro, doczesne. Można entuzjazmem też chyba to nazwać, nie? Tak, no, czyli takim zapałem. Tak. Także i to są właśnie te jakby tryby, wszystkie te tryby współzawodniczą między sobą, to znaczy każdy podlega jakiejś mieszance tych trybów. Nie można być całkowicie pod wpływem jednego trybu, zawsze są tam domieszki, ale tak jak mówiłem, na tych różnych światach są pewne przewagi tych różnych trybów. W światach naszych ziemskich, Burloki, jest przewaga rajas, ponieważ my jesteśmy jakby w środku wszechświata. Światy niebiańskie jest przewaga sattwy, a światy niższe, piekielne jest przewaga tamas. Jednak na Ziemi jest różnorodność, także to wszystko jest względne. Także, a szczególnie w Kali Judze doświadczamy większych wpływów tamasowych. Także to są jakby takie przeciwieństwa, czyli rajas kolor czerwony i jest to, tak jak tutaj jest słabość i bierność, to tutaj jest siła, działanie, postęp, czyli po prostu kreacja i każdy jakby to gloryfikuje, że należy dochodzić do swoich celów, ustanawiać cele i tak dalej, pracować nad sobą, czy rozwijać się, szczególnie żeby być szczęśliwym. Czyli rajas oscyluje jako prayodżana cel w sukha, czyli takim szczęściu, ale
ale już tu i teraz. Takie przyjemność, nieszczęście, przyjemność. Tak, bardziej. no tak, Czyli ale coś, co jest ulotne. no ulotne, ale to może trwać nawet całe życie, a nawet tak naprawdę zależy z jakiej perspektywy na to patrzymy. Rajasowe jest również dostanie się do nieba i tam cieszenie się niebiańskim życiem, chociaż to nie się dzieje dopiero w przyszłym wcieleniu, ale to też jest, zależy jaką perspektywę czasową się przyjmie. Także rajasowe można, czyli dla mędrca, który aspiruje do wyzwolenia się z karmy, dostanie się do nieba jest rajasowe. Natomiast do osoby w tamogunie, która jest w ignorancji, dostanie się do nieba, to jest po prostu najwyższe szczęście, o jakim może w ogóle zamarzyć. Także to on może myśleć, że to jest sattwa, no, ale to jest rajasowe, tak? Natomiast właśnie sattwa to jest wiedza, ale to jest wiedza kompletna, bo rajas charakteryzuje się wiedzą, ale taką praktyczną właśnie, jak osiągnąć dobro doczesne, tworzyć, działać, wzrastać, rozwijać się. Natomiast wiedza o kompletnej całości, czyli poznanie całego obrazu, to jest sattwa. I tak jak tutaj jest zło, dobro doczesne, to tutaj jest błogość, czyli shanti, na przykład stan shanti, doświadczanie takiego szczęścia trwałego. Także jak tutaj jest destrukcja, kreacja, to tutaj jest trwanie. Czyli ani się nie niszczy, ani się nie tworzy, tylko już się trwa. Czy utrzymuje. Czy po prostu przestrzeń bycia, tak? To czasami się mówi, przestrzeń bycia. Także ignorancja to jest, przejawia się właśnie słabością, biernością. Rajas przejawia się siłą działania i postępem, czy rozwojem, dostatkiem, również suwerennością. Natomiast sattwa przejawia się samorealizacją i wyzwoleniem ostatecznie z karmy, czy z mai. Natomiast tutaj jest... Mamy słowo moc, a tu siła. I A David właśnie. Hawkins świetnie mówi siła, a moc. Czyli ten, kto ma moc, nie musi używać siły. Tak. Taka podstawa. Właśnie. Dlatego mędrcy, czy ci, którzy są w sattwie, oni są jakby ponad królami. Król to jest raja w ogóle. W Indiach wiemy, raja to znaczy król. Tak. No bo to jest najwyższa osoba w państwie i on jest właśnie egzekutorem. On jest raja, ale ma na swoim w swoim pałacu, na swoim dworze mędrców, którzy są sattwiczni i oni mu doradzają swoją wiedzą, jakie decyzje podejmować i oni mają moc. Także to nie jest tak, że oni się jego boją. Tak teraz może być, tak, bo on jest królem i ma wojsko i ma siłę, ale oni mają moc. Oni mogą rzucić na niego klątwę, albo nawet mogą źle o nim pomyśleć, źle mu życzyć i on po prostu już traci, bo to są pewne reakcje. Jak się jest w sattwie, to łatwiej wpływać na te niższe poziomy. Tak. Także bycie w ignorancji oczywiście kończy się niewolnictwem, czy byciem ofiarą, albo katem. Czyli katem, no, tym, który wykonuje właśnie takim żołnierzem, mięśniakiem, który nie myśli, który tylko wykonuje rozkazy, który jest programowany na działanie. Czyli on nie wie. Kiedyś, no to już wspominałem, kiedyś rycerstwo to było prawdziwe rajas, teraz to wojsko to jest tamas. Natomiast kiedyś też się nazywało to inaczej. Kiedyś to był wojownik, który walczył o swój ród, rodzinę, a teraz to jest żołnierz, czyli który walczy o cudzą sprawę, cudzą agendę. Soldat, czyli ktoś, kto za pieniądze wynajmuje jest wynajmuje swoją siłę, czyli mięśnie. No. Cierpienie i ból. No wiadomo, czyli ta dukkha, cierpienie i ból, albo wszelkie rodzaje bólu w ciele i tak dalej. No generalnie to jest przejaw vata, jeśli chodzi o ajurvedę, ale generalnie ból, no bo to jest pewna dysharmonia, nierównowaga. Więc... Efekt braku działań właściwych, czyli braku rajasu. Jeśli nie ma rajasu, to jest efekt jakiś. Chodzi z tego. I chodzi o to, że właśnie przyczyna i skutki, czyli tutaj Abhideya Tattva, czyli algorytmy
można właśnie rozpoznać, że tamas jest to cierpienie jest na początku, w środku i na końcu. Natomiast w rajas jest takie przyjemność, zadowolenie, tu napisałem właśnie, takie szczęście doczesne na początku, ale cierpienie na końcu. Czyli jemy dużo czekolady, jest przyjemne. Tak przez 40 lat jemy czekolady i rośnie nam takie coś i na końcu jest cierpienie. Nie? Tak, ale nawet z większej perspektywy ktoś dostaje się do nieba i tak dalej, ale nie osiągnął wyzwolenia z karmy i upada z powrotem na ziemię i znowu naraża się na wpływy tamas. Także chodzi o to, że będąc w rajas, no to jest o wiele lepsza pozycja niż bycie w tamas, ale trzeba korzystać z cudzej wiedzy ludzi satwicznych, bo oni nam pomogą jakby wzmocnić się i te dwie jakby grupy ludzi bardzo dobrze ze sobą współpracują. No, ci też dobrze ze sobą współpracują, tylko że efektem tego jest to, że te dusze, czy ci ludzie cierpią, jeśli słuchają doradców tamasowych i tak dalej, są pod tamasowymi wpływami, czy po prostu mają słabości, ulegają, są bogaci, zaczynają pić alkohol, wchodzić w jakieś takie tamasowe nawyki i tak dalej, kontaktować się z ludźmi, cieszyć się życiem, ale w taki tamasowy sposób, jak właśnie pedofilia i tak dalej, w sensie, że nie respektują wolnej woli innych i tak dalej, no to wtedy wchodzą pod wpływy tamasowe. Natomiast powinni starać się wchodzić pod wpływy satwiczne. I wtedy w satwie oczywiście jest to trudniejsze, bo jest trudniejsze, ponieważ satwa zaczyna się takim cierpieniem. W sensie to się wydaje, że to jest cierpienie, że to jest ból, no bo to jest pewnego rodzaju wysiłek, vairagya, czyli ofiara, czyli podejmowanie jakichś ofiar, wyrzeczeń. Ty musisz po prostu zrezygnować z czegoś, co dawało ci zadowolenie na poczet wyższej wartości. Czyli pozbyć się tych przywiązań, które są w tym obszarze. Tak. Także satwę można rozpoznać, że jest bolesna, czy wygląda jak cierpienie na początku, ale daje trwałe szczęście na końcu. Dlatego generalnie osoby tamasowe czy nawet rajasowe nie są w stanie rozpoznać ludzi satwicznych, bo oni są z pozoru podobni do tamasowych. No bo oni są nieprzywiązani, nie mają właśnie tak, niektórzy mówią ambicji, nie dążą do dostatku i tak dalej. Więc i tak samo nic nie robią. Tak, bo oni mają moc, oni tylko są, a ci działają i kreują. Natomiast ci dzięki wiedzy oni nie muszą kreować, tylko oni są nieprzywiązani i po prostu kreują swoje cele. Prayodżana mają bardzo wysokie cele satwiczne i po prostu pracują nad sobą. Natomiast ludzie rajasowi pracują na polu działania. Czyli próbują stwarzać zmiany i wytwarzać dobrą karmę. I podobnie na skali Davida Hawkinsa, ta skala, gdzie jest 1000, od 0 do 1000, tu mamy 0, tam mamy 1000, to niedziałanie jest i tutaj, i tam, a najwięcej działania jest po środku. Tak. No właśnie, działanie dla zysku. Po środku, czyli w skali 200, bo to jest skala logarytmiczna, czyli coś takiego. No. Tylko to jest z perspektywy ludzkiej. Jakby tą skalę wziąć na sattwa, na svargalokę, czyli do świata bogów, to tam tak naprawdę ci, którzy są uważani za bardziej takich pod wpływem tamasowych, to według tej ziemskiej skali to by byli bardzo satwiczni, bo tam jakby są inne standardy. Tak, bo ta skala do 1000 jest w ciele ludzkim. Powyżej nie można być, jeśli ktoś jest powyżej 1000, już nie jest w stanie być w ciele ludzkim. Także tak jak mówisz, to jest dlatego mówiłem, że ciała na wyższych światach są zbudowane z wyższych środowisk, elementów, zaczynając od manas, czyli to jest przestrzeń serca, czyli to jest zupełnie coś innego. Dobra. Czyli tutaj działanie jest właśnie w głupocie, w niewiedzy, czyli albo bycie wykonawcą cudzej agendy, albo po prostu bycie pod wpływem jakiejś iluzji, czy właśnie jakichś tamasowych wpływów i po prostu generowanie himsy,
znaczy wykonywanie, szkodzenie. Po pierwsze sobie szkodzenie, a po drugie szkodzenie innym. To jest właśnie efektem głupoty. Tutaj działa się dla zysku, a tutaj działa się wiedzy, czyli to jest to innego rodzaju działanie wiedzy, miłości, które wznosi do sattwicznych wartości. Także jeśli chodzi o prawo naturalne, no to można powiedzieć, że ahimsa, nie szkodźmy, ale najpierw trzeba wiedzieć, co szkodzi, a co nie szkodzi, czyli trzeba mieć wiedzę o kompletnej całości i wiedzieć, co dla kogo jest dobre, bo są też różni ludzie w różnym miejscu tej skali i coś, co dla jednej osoby będzie szkodliwe, dla innej będzie wznoszące. Tak? Dla sattwicznej osoby czynności rajasowe będą szkodliwe, a dla tamasowej będą bardzo pomocne. Więc trzeba wiedzieć, co szkodzi, komu szkodzi i tak dalej. Symbole. No to jeśli chodzi o symbole, to generalnie symbole śmierci, cierpienia, właśnie pokazujące cierpienie, czy martwych ludzi na przykład na szubienicy, czy na krzyżu, czy pokazywanie cierpienia, tak, i mówienie o cierpieniu, czy zalecanie cierpienia, czy zadawanie sobie cierpienia, bólu i tak dalej. Dlaczego? Jakby się to uzasadnia, że dzięki temu osiągnie się niebo, czyli sattwę. Zasługę jakąś. Tak, ale to tak nie działa. Szkoda jest szkodą. Tak jak sobie zaszkodzimy, to co? To nagle się wzniesiemy? Nie. To jest w ogóle inny proces. Trzeba mieć wiedzę abideya gyana, żeby wiedzieć, jakie czynności prowadzą do sattwy. Także to jest symbole śmierci, zniewolenia, szkodzenia i tak dalej. Natomiast rajasowe symbole to są symbole wzrostu, przyjemności, siły, obfitości. Nie wiem, jakie tam przychodzą Ci jakieś na myśl tutaj symbole. No są różne symbole obfitości, przyjemności i wzrostu. Natomiast sattwiczne są symbole miłości, mądrości. Tylko miłości nie w sensie kochania, bo kochanie to jest takie zadowolenie doczesne na czele z seksem. I z przywiązaniem też. Tak. No i uwikłanie się. No generalnie to jest, jak było w dzisiejszych czasach, bardzo tamasowe. Miłość to znaczy taka miłość już jak najbardziej bezinteresowna, czyli wynikająca z wiedzy. Bo też nie można kogoś tak naprawdę miłować, nie posiadając wiedzy. To odczuwa się tylko pewnego rodzaju odczucia takie zmysłowe, tak, albo umysłowe. Natomiast miłość wynika z mądrości. No i czyste symbole i symbole pomyślności, czyli tak jak swasti oznacza pomyślność. No i dlatego one były jakby usunięte z naszego... I wykradane, przejmowane przez inne złe agendy. Tak. No i co można powiedzieć na przykład o pożywieniu. Pożywienie, które jest stare, rozkładające się, czy składające się z resztek, albo szkodliwe, to jest pożywienie tamasowe. Czyli każdego rodzaju mięso generalnie bardzo szybko się zaczyna rozkładać, ono jest zielone, więc jest jakby faszerowane chemią, szkodliwą chemią, żeby było czerwone, albo chemia spożywcza w produktach, czy w glebie. To są tamasowe. Generalnie tamas już wchodzi w posiłek po 3 godzinach od ugotowania. Ale są sposoby utrzymywania tego dzięki pewnym zabiegom, utrzymywania tego na stałym poziomie, chociaż wtedy niby to o wiele nawet wtedy dłużej się psuje. Czyli jest świeższe o wiele dłużej. Dłużej się nie psuje. Tak. Natomiast pożywienia rajasowe to te, które pobudzają zmysły, bo te jakby dołują, a te pobudzają zmysły i to są i umysł, pobudzają również umysł.
I generalnie to są też ostre, słone, kwaśne, no i wszelkiego rodzaju takie pikantne albo wykwintne jakieś potrawy, którymi się zajadają właśnie ludzie rajasowi czy królowie i tak dalej. Mhm. A satwiczne jedzenie? A satwiczne jest no, przede wszystkim smaczne, czyli jest ten smak, ale tu chodzi o smak, naturalny smak, czyli smak natury. One mają w sobie smak, czyli one już nie są po pierwsze modyfikowane. To jest tak jak pomidor z PRL-u smakował zupełnie inaczej niż pomidor teraz. Współczesny pomidor, nawet świeżutki, nie jest satwiczny, on nie ma smaku. Kojące zmysły, w przeciwieństwie do pobudzających zmysły, kojący umysł. Soczyste, świeże, zdrowe, czyli zdrowe dla ciała, umysłu i tłuste. To też są produkty satwiczne, czyli takie jak właśnie oczyszczone masło, ghee, nawet różne czyste oleje, olej kokosowy i tak dalej. One mają też dużą wartość energetyczną. Jeszcze można wspomnieć właśnie o działaniu w niewiedzy i głupocie, bo to jest jakby największą bolączką współczesnych ludzi, bo ludzie lubią działać, szczególnie dla zysku, no i myślą, że jeśli komuś pomogą, bo oni nie potrafią rozróżniać himsy od ahimsy, więc na przykład próbują działać charytatywnie i wspierać różnych ludzi, którzy uważani są za autorytety we wspieraniu innych. Za, jak to się mówi, Bill Gates uchodzi za filantropa. Tak. Czyli wspomagają różnych filantropów, tak? No bo chcą zrobić coś dobrego. Widzisz, tak. Tutaj jest to działanie w głupocie, że chcą zrobić coś dobrego, ale nie mają wiedzy, więc chcą sobie działać dla zysku i zaskarbić sobie jakieś tam dobrą karmę na przyszłość, ale tak naprawdę generują himsę, bo wspierają ludzi tamasowych, czyli wspierają różnych filantropów i tak dalej. Także tamas działa poprzez oszustwo i pozerstwo. Także trzeba mieć bardzo ostry wzrok, czyli patrzeć oczami wiedzy. Shastra Chakshu. Shastra to znaczy właśnie ta wiedza spisana w Wedach, to jest nazywana Shastra. Shastra jest również nazywany broń, czy miecz. Chakshu znaczy oczy. Czyli trzeba patrzeć oczami wiedzy, który jak miecz rozcina ciemność ignorancji i wtedy wiemy, co jest czym. I wtedy generalnie chodzi o to, żeby działać dla swojego zysku, ale trzeba mieć wiedzę. Więc każde działanie, które jest w ignorancji, przynosi tamasowe rezultaty. Natomiast działanie w wiedzy przynosi pożądane rezultaty, czyli wyzwolenie i generalnie trwałe szczęście. Super. No i to jest taka esencja Triguna Tattva. Dobra, czyli część druga to jest dalsza Tak. porcja wiedzy kompletnej. Masz może jakieś trudne pytanie, które... Nie, jest to fajnie spójnie zrobione właśnie w tych układach pionowych, poziomych. Świetnie to ktoś wymyślił. No to ja to wszystko spisałem. To ja mówię świetnie. Nie z książek, to wszystko z głowy po prostu, z tej wiedzy. Oczywiście to jest w książkach i są... To w innej formie poukładane, tak? Tak, są różne inne aspekty też. To są aspekty, które są dla ludzi właśnie z zewnątrz. Natomiast książki, które my studujemy, jak Bhagavad Gita i tak dalej, są bardziej duchowe aspekty opisywane i to jest jakby wyższa szkoła jazdy. Tak jak mówię, to jest dla ludzi zupełnie początkujących, żeby wiedzieli, do czego się to odnosi. I taka wiedza praktyczna na dzisiaj, którą można zastosować. I właśnie tej wiedzy będę właśnie uczył, wyjaśniał na tych szkoleniach duchowych, które niedługo właśnie zacznę. Super. Dziękuję bardzo. Także dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Dziękuję.